Gdzie ja jestem? Na Camino. No już mnie doganiają następni. Tak, jestem najszybszy pielgrzym tutaj. Witajcie na kanale Plecak i Droga w 26. dniu mojej wyprawy do Santiago de Compostela. Wyruszymy z Astorgi, przejdziemy przez Murrias de Regivaldo, odpoczniemy w Santa Catalina de Somoza. Przed El Ganzo zjadłyśmy posiłek, a następnie doszłyśmy do Rabanal del Camino. Mapa dzisiejszego etapu wygląda niewinnie, ale muszę się Wam do czegoś przyznać. Każdy krok dzisiaj czuję w stopach bardziej niż kiedykolwiek. Mimo bólu nie zamieniłabym tego poranka na nic innego. Camino to nie tylko kilometry, to lekcja hartu ducha, którą wynagradzają widoki i ten niesamowity maragacki klimat wiosek. Chodźcie ze mną, pokażę Wam, dlaczego warto iść dalej, nawet gdy nogi mówią dość. Ruszajmy! Kolejna spuścizna po Gaudim. To jest muzeum w Astordze. Popatrzcie, jaki piękny jego monument. A tu jest katedra Astorgi. Dzień dobry, mamy 3 czerwca. Jestem bardzo pokiereszowana, mam załatwione stopy, nie jestem w stanie iść. Martwi mnie to niesamowicie. Spałyśmy w alberdze miejskiej. Wybłagałyśmy parterowe łóżka. Nie było łatwo. 2 dunki, 2 dziewczyny odstąpiły nam miejsca. Nie wiem, jak ja dojdę, dlatego tak mało teraz filmuję i fotografuję, bo po prostu mam pokiereszowane stopy i one nie są w bąblach, naprawdę. One są pokiereszowane od spodu. Pierwsze 20 dni śmigałam jak gazela po większych kamorach, po gorszych, szpiczastych. 20 dni nic mi nie było. Aż nagle któregoś dnia już nie dało rady. Nie wiem, co jest grane. Zobaczcie, jakie tutaj ładne miejsca są. Jakaś kapliczka, a tu jest katedra. Przy tym wschodzie słońca wygląda jak różowa. Tu też coś jest. Piękna drewniana, mahoniowa brama. W tej chwili idę w sandałach. Nie mogę stawiać kroków. Prawa noga jest zablokowana. Stopa zablokowana. W ogóle nie jestem w stanie normalnie iść. Jestem przerażona. Nie wiem, co z tego wyniknie. Teraz zrobię zdjęcia. I do tego złamało mnie przeziębienie. Były okna otwarte w naszym pokoju i czułam, jak mi ciągnie po plecach. I za chwilę zaraz zaczęło się. Najpierw od kichań. Ojej, jaka piękna katedra. Zobaczcie sami. Chyba ją będzie ciężko na zdjęciu uchwycić, bo jest za mały odstęp. Dalej się nie da odsunąć, żeby całą sfotografować. Już kombinuję tu, gdzie stanąć. Ach, ona jest do połowy taka różowa, jest inny kamień. Ta wieża jest w innym, ta lewa jest w innym kolorze. Prawa jest różowa. Ma bardzo piękne zdobienia. Naturalnie przy moim stanie nie było możliwości iść wczoraj. Ja od razu, jak tylko weszłam, nawet się nie kąpałam, padłam na łóżko i usnęłam. Natychmiast. Także martwię się, nie wiem co dalej. Nie chcę przerywać, chcę dojść. Już tak daleko zaszło. Idę bardzo wolno. Właściwie to kuśtykam. Nie jestem w stanie iść szybciej. Już ponad 6 km. I moje nogi się nie rozchodziły, jak wczoraj troszeczkę mogłam innym krokiem iść. Nie da rady. O, po takich kamieniach, każdy kamień czuję. Jestem w sandałach dzisiaj. Już żadne buty mi nie pomagają. Podkleiłam takim plastrem specjalnym na całej długości stopy. Idę w bardzo wolnym tempie, wszyscy mnie wymijają, pozdrawiają i pytają, czy wszystko w porządku. No co mam im mówić i w jakim języku? Uczucie, jakby mi noże tchnęły stopy od środka. Hola! Gracias! Ela jest dawno w przodzie, bardzo dawno. Właściwie całą drogę idę sama. No nie tak do końca, spotkałam jednego Niemca z Sauerland.
I tam jego rodzina opowiadał, jest ze wszystkich krańców, od Francji, Polski, a wymieniał tyle narodowości. No wiem, to po jakiemu mówicie w rodzinie? On mówi po niemiecku. Ale korzenie mają naprawdę ze wszystkich stron. Obym dała radę te kamienie przejść, nawet w tym stanie. Obym sobie nie uszkodziła stóp, bo to nie jest zewnętrzne uszkodzenie, tylko właśnie wewnętrzne. Moje stopy odmówiły posłuszeństwa, a ja je zmuszam, żeby szły dalej. Nie odpuszczę. Musi być jakiś sposób. Sami widzicie, jak cień się porusza. Tak właśnie się porusza. Nie mogę siebie filmować, bo słońce będzie w ekranie i tak nic nie zobaczycie. Tylko przód. Z każdym dniem jest coraz gorzej. Nawet nie przyjmuję do wiadomości, że dostanę na piętrze łóżko, bo ja na nie nie wejdę. A już najgorzej nie zejdę. Te drabinki są pionowe. Jeszcze czasami one są troszeczkę przypominające drabinę, czyli te szczebelki są takie w profilu kwadratowe. I to jeszcze idzie. Ale najgorsze są te cieniutkie rureczki, które się wbijają w obolałe stopy. Dziewczyny, dzisiaj w nocy miałyśmy, nasz 4-osobowy był pokój i odstąpiły i spały na górze. One śmigały jak sarenki, mimo że miały też pokaleczone nogi. Dzisiaj rano jak zobaczyłam, ile bandaży i plastrów ponakładały, to jak skarpetki dosłownie. Ale nic to. Poszły żwawo, zdrowo. Albo to tylko były plastry zabezpieczające. Nie wiem, bo one są dopiero od Leon. Niedawno, 2., 3. dzień. Zaszło słoneczko. Spinamy się lekko, spinamy do góry. Patrzcie, jaka chmura idzie na nas. Powietrze stanęło w miejscu. A ponieważ zaszło słoneczko, to mogę siebie trochę pofilmować. Wczoraj był przeciąg w naszym pokoju. 2 okna otwarte i nie przewiało, ale to nie do końca taka historia. 2 dni wcześniej, już wiecie, bo mówiłam, byłam na piwie, ale pół dnia przed tym piwem zjadłam 4 lody. Aha, bardzo lubię lody. 4 takie mini lody, bo byliśmy w supermarkecie i za euro ileś wyszło 8 lodów. I każda z nas zjadła 4. Różne smaki w kartoniku, więc fajnie to wyszło. Maszeruję w sandałach. Dla odmiany wczoraj szłam w moich butach, dzisiaj w sandałach. Nie pytajcie, jak się czuję. Proszę, następny zestaw pytań. Ale idę dzielnie dalej. Coraz bardziej się robi pod górkę, zaraz się zasapię. Się rozebrałam, zdjęłam nogawki, już jestem w shortach. No i zdjęłam bluzę Polar. Rzeczywiście za gorąco. Nie wiem, jak ja dojdę do Santiago. Czy ja dojdę na czas? To jest drugie pytanie. I czy ja dostanę bilet? Trzecie pytanie. Ale na razie o tym nie myślę. Przed nami jeszcze 15 dni. Więc idę dalej prosto. Gardełko boli. Pokaszluję, zwłaszcza wieczorem i nad ranem, bo to astma do tego dochodzi. Na pewno jestem osłabiona i dlatego załapałam coś. Ale tu na kamienie czuję się bardzo dobrze, jeśli o to chodzi. Plecy, ramiona, nogi, kolana, miednice, wszystko w porządku. Jedynie stopy. To jest najgorsze. Ja już ponad 6 km mam za sobą i teraz powoli idę troszeczkę szybciej, ale do tych 6 km szłam naprawdę truptusiem, bo zawsze z rana nie mogę wyprostować prawej nogi, stopy. W sensie, oj, kamień. To jest uroki sandałków. Tak to wygląda. Co mnie tu gilgocze cały czas? Jakiś pajączek? Nie, ja muszę uważać pod nogi, bo to nie ma żartów, tu leży pełno kamyczków.
No widzę, że będzie jeszcze ostrzej pod górkę. A ta chmurka przerażająca, jakby na burzę. To będzie za chwilę wyciąganie poncza. I nas chyba schlapie. Całkiem nieźle. Jest tutaj na Camino. Dzisiaj rano jak wyszłyśmy z albergi naszej, to od razu, bo my byłyśmy w centrum Astorgi, bardzo blisko do katedry, tylko 600 metrów, więc wszystkie te lokaliki małe, kafenijki pootwierane, no i tam ludzie siadają. No i się okazało, że jest jakaś osoba w dość dużej grupie kaminowej, która ma dzisiaj urodziny. Nie chcę skłamać, chyba 10-osobowa grupa różnych narodowości, ale składa się tak, że wszyscy mówią po angielsku. No, stworzyli grupę, bo mają wspólny język. I w tej chwili, w tej wiosce zostali przy podwójnych stolikach i dalej imprezują urodziny jednej babki z takimi czapeczkami na głowie, wiecie, takimi urodzinowymi. Pewnie też są piszczałki gdzieś schowane. No to wszystko, co baloniki może, nie wiem, tego nie widziałam, ale czapeczki widziałam, mieli. Także balują. Ola! Tak, dzisiaj, nie tylko dzisiaj, wczoraj też wszyscy mnie wyprzedzają, nie mam szans. Jestem najwolniejszym pielgrzymem na Camino. Chyba wyszło słoneczko i już macie zły obraz, ale chociaż trochę się nagrała. Okej. Patrzcie, to niedobrze wygląda. Panie, dmuchnij to w przeciwną stronę, ale powietrze stoi w miejscu, czyli jakby koncentruje się ta burza tu. I już grzmoty słyszę. Niedobrze. Trzeba aż zejść z tej górki. Bardzo niedobrze. Ale przygody. O, sami widzicie. Dobrze, że w ogóle mogłam kamerę wyjąć. Definitywnie dużo mniej nagrywam. Będzie dużo mniej materiału. Do tej pory starałam się być zawsze z przodu, żeby nie mieć ludzi w kadrze. W tej chwili wszystko mnie wyprzedza. Ojej, ojej, ojej. Normalnie się burzy nie boję. Uwielbiam burzę. Notabene urodziłam się w burzy. Ale burza w górach to całkiem inny kaliber. To nie zabawa. Mam nadzieję, że zaraz będzie z górki. To mimo bólu muszę chyba dodać gazu. O, wyłączam się. Już zasunę torbę z kamerą i z aparatem. Tak wygląda pielgrzym w czasie burzy. Na szczęście nie wieje. Ostatnim razem tak wiało, że nas wywracało. Sprawdzę, czy jest zamknięte, bo to jest wodoszczelna kamera. Powinno być wszystko cacy. Mam nadzieję, że nas liźnie tylko troszkę, a ten główny front przejdzie gdzie indziej, inną górką. My cały czas idziemy pod górkę. Niebo w tej chwili wygląda tak, czarne chmury minęły, zrobiły się siwe i to właśnie te siwe dają deszcz. Ale to wiem, że za czarnymi idą właśnie te deszczowe. Chciałam uwiecznić na kamerze, bo na Camino nie tylko świeci słońce. Przyspieszyłam trochę, ból niesamowity, ale muszę z tej góry szybko zejść. A ja widzę, jeszcze wyżej idą. Nie, to nie jest mądre. Przed chwilą policja jechała tutaj tą żwirówą obok, tą drogą. Patrolują, czy wszystko ok. Za mną mnóstwo pielgrzymów. Przede mną mnóstwo pielgrzymów i pielgrzym Basia. Ponczo. Teraz widać lepiej. Muszę patrzeć pod nogi, wybaczcie. Teraz sobie nie mogę pozwolić na jakiegokolwiek kamyczka w sandale, bo jak się schylę, to już się nie dźwignę. No to sami już widzicie, że już naprawdę pada.
To nas złapało. Wybaczcie, że kamerka zamoczona, ale nawet jeżeli ją wyczyszczę, to zaraz będzie znowu zamoczona. Tylko troszkę nagram. O, teraz dla odmiany po piasku. Nie wiem co gorsze. W razie deszczu piasek. Aha. Nie ma sprawy, znowu kamienie. Ja wiedziałam od początku, po co są kamienie na szlakach. Naturalny środek hamowania, bo jak się zrobi tu mokro, to tu będzie z górki na pazurki. My nie jeden raz miały przeprawy po takich kamorach i się zastanawiałyśmy, jak lunie deszcz, jak po tym iść. Przecież to jest wszystko śliskie. Teraz widzę, po co kamory. Dobra, chowam kamerę. Już pewnie nic nie widzicie. Waży się ręką. Jestem tylko w shortach pod ponczem i w koszulce, bo po co się ubierać? Jak i tak pod ponczem jest gorąco. Nogi mam mokre, stopy mam mokre, skarpety mam mokre. Jeszcze pokażę na koniec, gdzie idę. O, tam idę. Przydałoby się slow motion zrobić, ale to chyba bym na mózg padła. Teraz stała, ustawiała kamerę. Mowy nie ma. Bye bye. Nie wiem, czy wystarczająco wyczyściłam. Tak wygląda. Jakiś czas lało na nas. Burza przeszła na tamte górki. Oby już nie wracała, jak to z burzami bywa, czasem wraca. Przed nami jakaś miejscowość się w dole wyłania. Już nie pada, ale jeszcze idę w poncho, bo musi wyschnąć. Gdzie go będę mokrego pakować? Gdzieś pod pachę. Poza tym sama się nie wytaraskam z niego. Jest bardzo duży. Zobaczcie. Wyglądam jak wielbłąd. Ale to nic. Mam nadzieję, że plecak jest suchy. To jest najważniejsze. Jedynie co mi zmokło nogi, bo zdjęłam nogawki i dobrze, że zdjęłam, byłyby teraz mokre i bez sensu, źle się idzie w mokrych ciuchach. Mam mokre skarpety, bo idę w sandałach, sandały też są mokre i moje ręce odkryte też są mokre. No i sztok, ale trekkingowy kijek to normalny, jest na zewnątrz. O, popatrzcie, właśnie tak to wygląda, kiedy wpada nieproszony gość. O, też wariant, tylko nie dla mnie. Zobaczcie, jak droga wygląda. Idę kamienistą częścią, bo wszędzie są błotka. Aha. A, zobaczcie, tam słoneczko na tamte połoniny wyziewa i za chmurki. Tu już w ogóle błękitne. O, za mną też jest niefajnie. A, źle się idzie po mokremu. To jest nasz trzeci deszczyk, tylko pierwszy tak silny. Naprawdę lunęło z nieba. Hola. Buen camino. Patrzcie tam. Widzicie słoneczko? Chwilami. Ale okej, źle mi się idzie, kontrolując kamerę.
Ja się wyłapię. Na razie, kochani. Błękam, no. Po 10 kilometrach od Astorgi nogi same zatrzymały nas w Santa Catalina de Somoza. Znalazłyśmy tu uroczy przystanek Albergue Restaurante El Caminante. Za jedyne 3,20 € zafundowałyśmy sobie chwilę czystej przyjemności, gorącą herbatę i kawałek domowej babki, która smakowała jak u mamy. Takie małe momenty to paliwo na resztę dnia. Wioska była zamieszkiwana przez tak zwanych maragatos. Zajmowali się oni transportem towarów między wybrzeżem a centrum Hiszpanii. Bramy w domostwach były szerokie, tak aby wozy z mułami mogły swobodnie wjechać na podwórze. Architektura słynie z bardzo spójnej zabudowy z czerwono-brązowego kamienia, które pięknie odbija światło słoneczne. Framugi okien i drzwi są malowane na jaskrawo zielony lub niebieski kolor. Jest już po burzy. A, prosto w słońce wam filmuję. To nie wiem z której strony, obojętnie z której. Dobra, damy do przodu. Jest już po burzy. Ja idę w błyskawicznym tempie. Śmieją się ze mnie, że chodzę turbo z doładowaniem. Atmosfera jest superowa, bo za mną jest grupa dość duża, bardzo duża zresztą grupa. Wczoraj jedna pani miała urodziny, dzisiaj ma jeden pan, chodzi z koroną na czapce takiej dziecięcą, wiecie, taka słodka korona plastikowa, błyszcząca z jakimiś oczkami, no taka jarmarkowa korona. I jutro mają dwie panie z tej bandy całej, więc się wszyscy razem trzymają i okazuje się, z tego co się dowiedziałam, bo jeden gościu mówi po niemiecku, jest Niemcem, po prostu atmosfera wielkiej radości i niekończące się party, bez przerwy. Uważam, to jest coś wspaniałego. Ja lubię właśnie takie atmosfery. Zapytałam odważnie, kto ma dzisiaj urodziny i właśnie mi zaczął wyjaśniać, więc wszystkim po angielsku zaczęłam składać się życzenia, cieszyli się, pukali stoliki. Patrzcie, jakie tutaj jakieś naprawdę stare domostwa, a tu tak samo. Niesamowite, pół wsi tak jest. Mnóstwo zdjęć do tej pory zrobiłam i to niekończące się. Zwalone, szkoda. Ale kiedyś musiały być chyba domami. Nie wiem. Trudno mi wnikać, nie znam się na tym. Wygląda to jakby to była kiedyś wieś taka kamienna. Nie widzę żadnej strzałki. Odwróciłam sobie czapkę. Muszę zaraz poprawić, bo jednak razi słońce. Do tej pory nosiłam w przodzie, ale miałam kucyk. Ten kucyk mi ją trzymał. Teraz w czasie tej burzy była po prostu wielka akcja. Ubierania się włączono i czapka, wszystko, żeby mi nie spadło do kałuży. Pozdejmowałam, no i taka ile rozczochrana. Jakbym po burzy szła. No zobaczcie, jak tu pięknie. Takie róże, no tylko wziąć aparat, no już nie będę tyle fotografować, bo narobiłam tych zdjęć przed chwilą mnóstwo. Skarżyłam się, że za mało robię zdjęć i filmów, to mam teraz. Patrzcie na te róże. No przecież modelki, no. Dzień dobry, kochane. Już idziemy was wąchać. No, musowo. Jak z nich pięknie spada rosa. Widzicie to? Takie. Coś pięknego. Piękne róże. Wow. Rowerzyści nas bez przerwy mijają. To jest niekończące się. Tylko oni, wiadomo, są dużo szybciej. Dobrze idę? Moment, ja nie widziałam żadnej strzałki. Muszę wyłączyć i szukać znaków. A jest tam. Jest. Widzę z daleka. Bardzo daleko gdzieś. A, tu idą. Trzeba skręcić z tej asfaltówy w tą znowu szrotówkę. Ale burza pokazała, że te kamienie mnie poratowały, bo szłam dość żwawo po kamieniach, a nie po tych mokrych zadoleniach. No i nagle się te kamienie okazały bardzo pomocne.
niezwykle przydatne. Tu też jakieś gadżety do kupienia. Ludzie próbują. Popatrzcie, jaki ten domek ładny. Okej, pod słońce. Podoba mi się, bardzo sielankowo, ale naturalnie nie mogłabym w takiej małej miejscowości mieszkać. Nie ma szans. Całe życie mieszkałam w mieście i to w centrum. Nigdy nie mieszkałam na peryferiach, nigdy. Zawsze w mieście i to w centrum. Od dziecka. To by była dla mnie kara na takie wioski sielankowe się przeprowadzić. Czy wy to widzicie, to po tym muszę iść. Bo tam jest dalej szlak. Widzicie strzałkę? Muszę zrobić jak najmniejszy łuk. Oj, te biedne moje sandały. No ale widzicie, i burzę też trzeba było przeżyć. Co to za pielgrzymka bez... Tylko śniegu jeszcze nie było. Ale może lepiej ja się ugryzę w język. Gdzie z sandałami na śnieg? Okej. Już wyłączam. To na razie. Papajki. Przed chwilą nagrałam się na telefonie Kaminowej znajomej Justynce i mojej siostrzenicy Beatce. I maszeruję dalej. Krok za krokiem. Zarzuca mną. Słoneczko razi. Tu jakieś strasznie zniszczone. Ale idziemy dalej. Idziemy dalej. Taka droga. Taka droga. Za mną taka droga. Przede mną pielgrzymi, ale za mną też są, bo ich słyszę daleko. Idzie grupa urodzinowa. Całą farajną idą chyba 10 osób. No. Tam aż 3 osoby urodziny mają. 3? 4. Jedna wczoraj. Facet dzisiaj chodzi z koroną. Ale chyba to mówiłam, bo już mi się myli. Wiecie co? Ja nagrywam na telefon, na kamerę. I ja już nigdy nie wiem co, gdzie, kiedy. Zwierzę wam się. Później jak będę robiła podsumowanie Camino, na pewno ten temat poruszę. Jestem przerażona tymi piętrowymi łóżkami. Aczkolwiek widzę, dużo osób radzi sobie. Chodzą po tym rób. Są na górze. Dla mnie niestety to nie takie proste. Za każdym razem potrzebuję wsparcia. Ktoś musi mi pupę trzymać. Fajnie jak to wytrzymał facet, nie? Nie o to chodzi, nie o to zażartowałam. Ale to jest masakra. Już na jednej alberdze facet spadł w nocy. Spadł z tego łóżka, z hukiem. No to słuchajcie, nie dość, że ciężka droga, torturują nas łóżkami. Te łóżka piętrowe są bardzo często, właściwie większy procent, jak do tej pory, tylko jedna alberga miała i to ta dzisiejsza w nocy. Łóżka takie, że można było usiąść. Wszystkie mają tak nisko, że człowiek na wpół zgięty jest i bez przerwy wali głową, bo chcesz gdzieś wstać i sru. A Ela przedwczoraj to zaliczyła jeszcze taką śrubę wystającą, która trzymała tam jakąś konstrukcję z łóżka. Centralnie tak w głowę, że myślała, że łeb rozwaliła. Wszystkie gwiazdy zobaczyła. Słuchajcie, ja nie wiem, co to za wymysł z tymi piętrowymi łóżkami. One są wszędzie prawie, że. Rzadko kiedy nie. To jest jakaś plaga. Dla mnie to jest nieporozumienie. Nawet ten pielgrzym nie ma odpowiedniego łóżka, żeby się wyspać. Ja mam lęk wysokości, fobię prawdziwą. Jak ja idę na górę spać, i to już bywało dość często, ja tą noc nie śpię. Ja trzymam materac z obydwu stron, czuwam całą noc, żeby nie spaść z tego łóżka. Od samego początku tak jest, jak tylko dostaję na górze łóżko, nie ma zmiłuj się i koniec. Połowa ludzi jest karana tymi piętrusami. Owszem, widzę młode osoby, które po tym śmigają, po tych drabinkach pionowych, ale ja sobie nie radzę z tym, absolutnie. Dla mnie to jest kara. Iść na górę. Tak chciałam się wam uzewnętrznić, powiedzieć prawdę. Może innym to nie przeszkadza. Owszem, ja wypowiadam tylko moje zdanie. Czek idzie dalej, nie ma już sił. No. I co się dzieje? Pada na łóżko, bierze tabletkę od bólu i ma w nosie kąpiel. Nie byłam w stanie, poszłam brudna spać. Wstyd przyznać się, ale nie byłam, naprawdę nie byłam w stanie stanąć pod prysznicem, ja chyba bym zemdlała. Zasnęłam natychmiast.
natychmiast kamiennym snem. Muszę powiedzieć, że się wyspałam, bo spałam dość długo. To znaczy ta pierwsza faza snu była po prawie 2 godziny. To jest popołudnie. Moja siostra zadzwoniła. Miała wyrzuty sumienia, że mnie obudziła. Ale ja się cieszyłam, że ją słyszę. Także chciałam z nią porozmawiać. I później poszłyśmy spać. Chyba 9 wieczór albo jeszcze wcześniej. I spałam do godziny 6 rano. To jest pierwszy raz, jak tu jestem. Pierwszy raz jestem wyspana tak superowo. No. Gdzie ja jestem? Na Camino. No już mnie doganiają następni. Tak, jestem najszybszy pielgrzym tutaj. Idę cały czas. Muszę odpocząć troszkę. Przed El Ganzo odpoczęłyśmy na ławce przy krzyżu Crucero. Na pokrzepienie mały posiłek z naszych zapasów z plecaków. Takie momenty dają poczucie, jakby czas się zatrzymał. Jest tu tak cicho i spokojnie w porównaniu do gwarnej Astorgi. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najwięcej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tym razem różaniec odmówiłyśmy, maszerując przez El Ganzo, wioskę pełną kontrastów. Z jednej strony mamy tu słynny Cowboy Bar, gdzie pośród hiszpańskich wzgórz można poczuć się jak na dzikim zachodzie. Z drugiej strony ciszę starego kościoła z ogromnym bocianim gniazdem na wieży. To właśnie tutaj, mijając te domy, czuje się, że góry Leon są już coraz bliżej. Krótka chwila na zdjęcia i ruszamy dalej, bo przed nami dzisiejszy cel – Rabanal del Camino. Mijając ostatnie zabudowania El Ganzo, poczułam nagłą nostalgię za tym, co już za mną i drżenie serca przed tym, co czeka mnie w górach. To jedna z tych chwil na szlaku, kiedy cisza mówi znacznie więcej niż jakiekolwiek słowa. Hello again. Wow. Camino. Hey! It's quite good enough. Hello. Ja, ist an. Oh, Siehst du? Very nice. Ja, Yeah. ist an. Hello guys. Hi. Hi. What's your name? My name is Desong. Ah, Barbara. Okay, just call me D. Yes. Buen camino. Buen Have a nice camino. day. See Thank you. To kolejny przykład, jak spontaniczne jest Camino. Już wiem, z kim będę rozmawiać na następnym postoju. Posłuchajcie odpowiedź na mój telefon od Justyny, którą poznaliśmy na początku Camino. Szła z Hiszpanem Javierem. Mieli tylko tydzień urlopu i szli z Roncesvalles do Logroño. Oj, Basieńko, kochanie, jak się uśmiechałam do siebie, jak słuchałam tego, chociaż też czasami się krzywiłam, jak mówiłeś, że cię tak te nogi bolą. Może sobie byś mogła w aptece jakąś maść kupić na to, nie wiem, wiesz, jakiś z Voltaren czy coś takiego, nie? Chociaż nie wiem, czy to pomoże. Oj, strasznie ci współczuję z tymi nogami. Ja tak miałam, strasznie mnie tak łydki bolały, chociaż zawsze w ciągu drogi już było lepiej. Ale fajnie, że się tak wspieracie i w ogóle, że ta droga, tak bardzo często o was myślę w ciągu dnia, naprawdę. Gdzie wyjdziecie i tak się cieszę, że publikujesz ten status, to zawsze sobie tam popatrzę na te zdjęcia, one są takie fajne i te filmiki i tak sobie myślę, ale fajnie by było tam być z wami. Także tak, ja bardzo trzymam za was kciuki
każdego dnia i tak sobie myślę, kiedy już tam będziecie w tym Santiago, żebyście już tam dotarły bez żadnych problemów. No, także publikuj dalej statusy, bo ja to sobie oglądam i bardzo mi jest miło i tak fajnie wtedy się czuję. Pozdrów ode mnie, Ele. Trzymajcie się tam, dziewczyny, i dawajcie znać jeszcze co jakiś czas, żebym wiedziała, jak tam wam idzie. Buziaczki, pa pa. A to jest rodzinka. Mama, tata i 2 małe córeczki w wózeczku. Jak widzicie, poświęcenie rodziców nie zna granic. Tata taszczy na plecach dziecięcy rowerek. Respekt. Mama idzie za mną z dużym plecakiem i kamerą. Jeszcze ich spotkamy na szlaku. Niesamowite. Przed nami już za niedługo miejscowość Rabanal del Camino. To jeden z najbardziej magicznych punktów na szlaku. To tutaj kończy się etap nizinny, a zaczyna prawdziwe wejście w góry Montes de Leon. To miejsce przesiąknięte duchowością i tradycją, które od wieków przygotowuje pielgrzymów do wejścia na wyższy punkt trasy Cruz de Ferro. 1505 metrów nad poziomem morza. Tu na tej górze przy krzyżu zostawię moje 2 kamienie, które noszę od 2019 roku, aby złożyć je w ofierze właśnie na tej górze Cruz de Ferro, najwyższy punkt całego Camino. Rabanal del Camino. To tutaj historia spotyka się z mistycyzmem. Wioska wygląda jak żywy skansen, a jej kamienne mury zdają się szeptać opowieści pielgrzymów sprzed wieków. Wieczorem w tutejszym kościółku można usłyszeć śpiewy gregoriańskich mnichów. To moment, w którym cały trud drogi nagle znika. W Rabanal tradycyjnie pito dużo herbaty, co było spadkiem po maragackich handlarzach. Herbata w tym regionie smakuje najlepiej. Wiedzieli o tym dawni kupcy, wiedzą i dzisiaj pielgrzymi. I to już wszystko, co na dziś dla Was przygotowałam. Przeszłyśmy 22 kilometry. Nocleg znalazłyśmy w hostal i bar Posada El Tezin. Ponieważ w samej alberdze nie było wolnych łóżek na dolnych partiach, właściciel zaproponował kemping, który stał w ogrodzie z łazienką i prysznicem. Cena 10 euro od osoby. Ten pomysł bardzo nam się spodobał. Kolację zjadłyśmy w naszej alberdze. Do picia zamówiłam herbatę, pierwsze danie zupa jarzynowa z szynką i kurczakiem, drugie danie ryba morska z frytkami, deser banan. Ela zamówiła budyń domowy. Cena 12 euro. Jeśli Wam się podobał ten odcinek, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał Plecak i Droga i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych przygód. Podzielcie się w komentarzach, co myślicie o Camino i czy sami chcielibyście przejść ten szlak. Zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek i pozdrawiam moim ulubionym pozdrowieniem. Buen camino!